Cześć, z tej strony Damian z WSDJ Studio. W dzisiejszej recenzji przedstawimy Wam jako pierwsi w Polsce najnowszy setup od firmy Rane, mianowicie miksery 72 oraz kontrolery 12. Zapraszam! Patrząc na to urządzenie, jesteśmy w stanie stwierdzić, że są one nieco szersze niż standardowy zestaw Mixer Plus gramofony. Zacznijmy od ogólnej budowy miksera. Jako użytkownik modelu 62 mam odczucie, że komfort pracy na tych dwóch mikserach jest bardzo podobny. Jednak należy pamiętać o tym, że model 72 jest nieco szerszy i dłuższy, co oczywiście ułatwia na nim pracę. Trzeba oczywiście spędzić z nim kilka chwil, aby przyzwyczaić się do użytkowania tychże funkcji. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to duży, ponad 4-calowy wyświetlacz, który ma w sobie kilka bardzo istotnych funkcji. Pierwszą z nich jest podgląd grających utworów. Warto poruszyć tu kwestię tzw. laptop face'a. Sam grając z systemów DVS łapałem się na tym, że podczas imprezy bardziej spoglądałem na laptopa niż na publiczność. Dzięki nowemu Rane możemy postawić laptopa obok, zgasić ekran, ponieważ możemy również wyświetlać swoje playlisty, nawigować między nimi i bezpośrednio z pozycji miksera wybierać kolejne utwory. Kolejną, bardzo ważną opcją wyświetlacza jest kontrola efektów. Po naciśnięciu górnego przycisku Effects ukazuje się nam panel, w którym możemy wybrać 4 różne efekty, ustawić ich natężenie oraz, co najciekawsze, po wciśnięciu na wyświetlaczu 2 razy nazwy efektu jesteśmy w stanie zmienić jego parametry, co jest absolutnie świetnym rozwiązaniem, gdyż brzmienie każdego z efektów możemy uzyskać dokładnie takie, jakie chcemy. Jeżeli mowa o efektach, to warto wspomnieć, że ich aktywacja odbywa się za pomocą dwustronnego przełącznika. Pracuje on w dwóch pozycjach. Pierwsza, gdy przełączymy go ku górze, uaktywni się opcja Hold, która będzie go trzymać do momentu, aż ją wyłączymy. Natomiast gdy przełączymy go w dół, efekt zagra nam tylko do tego momentu, do którego przytrzymamy przełącznik. Oczywiście nad nim mamy pokrętło Depth do kontrolowania pierwszego głównego efektu. Dodam, że po odkręceniu tych dwóch śrub jesteśmy w stanie zmienić pozycję stałego zadziałania przełączników o 180 stopni. Kolejnymi, najbardziej widocznymi przyciskami na mikserze są gumowane pady. Mamy tutaj do wyboru opcje takie jak punkty Hot-Q, Auto Loop, Roll, Sampler oraz Slicer. Warto dodać, że po dwukrotnym wciśnięciu tych przycisków aktywują nam się kolejne funkcje. Są to Pitch Play, manualna pętla, sekcja Pad FX, Fader FX oraz sekcja Transport. Tak jak wspomniałem wcześniej, praca z tymi funkcjami jest bardzo lekka i przyjemna, jednak oczywiście musimy poświęcić trochę czasu, aby się do nich przyzwyczaić. Na froncie miksera znajdziemy metalowe ramiona zabezpieczające knoby i służące do ewentualnie szybkiego transportu, 2 wejścia słuchawkowe, gniazdo do podłączenia dodatkowego efektora, regulację cięcia line faderów i crossfadera, przełączniki reverse na każdy fader oraz podstawową regulację mikrofonu. Tylny panel oferuje nam 2 porty USB, dzięki którym możemy podłączyć 2 komputery naraz do miksera, 2 huby USB, dzięki którym podłączymy najnowsze kontrolery 12 do tego miksera, 2 gniazda XLR, 2 gniazda BUF, 2 gniazda RCA Session In i Out, 2 gniazda AUX RCA, 2 gniazda RCA do podłączenia gramofonu lub odtwarzacza CD, 2 gniazda uziemnienia oraz 2 gniazda mikrofonowe z dodatkowym przełącznikiem Line mikrofon. Przejdźmy teraz do Rane 12. Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, iż jest to kontroler, który bardzo dobrze imituje pracę normalnego gramofonu. Wielu DJ-i grających z gramofonów w klubach czy na festiwalach miało kłopoty z przenoszeniem drgań przez głośniki basowe na igłę. Dlatego firma Rane wyszła naprzeciw i stworzyła kontroler, który eliminuje całkowicie działanie czynników zewnętrznych, do tego jest zbudowany solidnie i ma zgrabny wygląd. To wszystko połączone z bardzo ładnym designem stworzyło urządzenie, które ma szansę sprawdzić się na niejednej scenie festiwalowej czy też klubowej. Model 12 to kontroler, w którym znajdziemy szybkie przewijanie utworu, naprzemień z punktami Hot-Q. Jesteśmy w stanie kontrolować nim aż do 4 deków. Znajdziemy tutaj oczywiście pełnowymiarowy pitch fader
z przełącznikami 8%, 16 lub 50. Oczywiście przycisk Start-Stop, regulację momentu obrotu talerza, przełącznik On-Off. Podsumowując, zestaw ten prezentuje się bardzo profesjonalnie i solidnie. Jestem pewien, że przypadnie on do gustu naprawdę wielu turntablistom. Dzięki za obejrzenie naszej recenzji. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu naszego kanału, ponieważ kolejne recenzje już są w drodze. Do zobaczenia, cześć! You never know. You never know.